Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Jednym z takich zdecydowanie największych sukcesów tej mojej działalności na YouTube jest to, że udało mi się całe mnóstwo osób przekonać do tego, żeby zaczęły regularnie pościć. Co oczywiście wpłynęło bardzo pozytywnie na ich zdrowie. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, jakie macie doświadczenie z postami, odkąd je zaczęliście. Ale nie powinno to dziwić. Miałem mnóstwo już filmików, które mi pokazywały, że posty będą zmniejszać stany zapalne, zmniejszać uszkodzenie DNA, wspomagać procesy naprawiania DNA. W przypadku na przykład osób, które przeżyły zawał, zwykłe posty 16/8 bez zmiany diety po roku w porównaniu do grupy kontrolnej doprowadziły do znacznej regeneracji mięśnia sercowego itd. itp. Wiadomo, że posty są bardzo korzystne z punktu widzenia zdrowia. Natomiast jedno z takich pytań, które często się pojawia wśród nowych osób, które gdzieś obejrzały jakiś mój filmik o postach i stwierdziły: wow, okej, to brzmi dobrze. W takim razie jak mógłbym zacząć pościć? Ponieważ na przykład w momencie, w którym próbowałem, były porażki, tak? Strasznie ciężko się pości, albo na przykład mam napady głodu. Ten odcinek właśnie jest dedykowany tak naprawdę osobom początkującym, tak? Bo większość tych moich filmików jest dosyć złożona, skomplikowana, może bardziej dla osób z wiedzą średnio zaawansowaną i zaawansowaną, a w sumie, jeśli się pomyśli logicznie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać właśnie osobom, które chciałyby wdrożyć takie pozytywne rozwiązania do swojego stylu życia, jak to zrobić z głową. Przejdziemy sobie mniej więcej przez około 10 takich rad, natomiast pierwsza z nich to jest: musisz dopasować posty do swojego rytmu dnia. Co to znaczy? Są różnego rodzaju dyskusje, filmiki i tym podobne, gdzie będą Cię namawiać na przykład, że koniecznie musisz zacząć jeść rano, tak? Czyli te Twoje okienko żywieniowe powinno zacząć się rano. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, nie omawiając w tym filmiku żadnych badań, bo on ma być prosty, że naprawdę nie ma specjalnej różnicy, jeśli chodzi o absolutną większość mierzonych markerów, między tym, kiedy zaczniesz to okienko swoje żywieniowe. Nawet jeśli byśmy się uparli, że tak, w jakichś badaniach są minimalne różnice, to wciąż tak naprawdę najważniejsze jest to, czy dany post, okienko postne będzie pasować Tobie. Prosty przykład. Ja nienawidzę jeść śniadań. Nigdy nienawidziłem jeść śniadań. Nie jestem w stanie nic jeść rano. Jedyne jakieś takie przypadki, kiedy się do tego zmuszam, to jest kiedy mam jakiś wyjazd, czy to jakieś szkolenie, czy to jakiś wywiad i z rodziną jestem w hotelu i oni na przykład jedzą śniadania i po prostu, żeby dotrzymać im towarzystwa, zdarza się, że będę jeść to śniadanie z nimi. Poza tym nie ruszam śniadań, nienawidzę tego. Zamiast śniadania wolę napić się kawy, wolę napić się herbaty, albo wolę po prostu absolutnie nic nie zjeść i nic nie wypić. Natomiast ja pracuję z domu. Innymi słowy, mamy jakiś taki komfort, że mogę sobie dostosować to okienko. I każdy ma inną sytuację. Niektórzy też będą z Was pracować z domu, niektórzy będą jechać tam do pracy. I sztuką jest, żeby dopasować sobie to okienko, kiedy zaczynam pościć, kiedy zaczynam jeść, właśnie do tej naszej sytuacji. Tylko Ty wiesz na przykład, kiedy zaczynasz pracować, kiedy kończysz pracować, czy właśnie lubisz śniadania, w jakich może okienkach jesteś najbardziej głodny i najciężej by Ci było przetrzymać po prostu post właśnie w tym okresie. Tym samym musisz tutaj przynajmniej odrobinę jakoś poplanować, pokombinować, a czasami nawet bym powiedział poeksperymentować, tak? Bo nawet jeśli Ci się wydaje, że najpierw będzie Ci się pościło, powiedzmy, w takich godzinach jak ja, także ja będę najczęściej pościł między 8 wieczorem a południem, jeśli robię te już zwykłe posty 16/8, to nawet jeśli Ci się wydaje, ale przetestowałeś to przez parę dni i widzisz, że to się nie sprawdza, to naprawdę nie ma co się tego kurczowo trzymać. Spróbuj inne godziny, jeśli chodzi o to okienko niejedzenia. Może one będą bardziej Ci pasować. Jeśli dopasujesz to okienko postne, czyli ogólnie te okresy postów do swojego rytmu życia, to będziesz mieć jak największą szansę, że po prostu uda Ci się trwale stosować posty. Bo przecież nie o to chodzi, żeby to był jakiś 5 czy 10-dniowy zryw postny, nazwijmy to niepodległościowy, i stwierdzisz, że nie, a to mi absolutnie nie pasuje, to po prostu gryzie się z moim stylem życia, trybem życia i porzucisz to. Idealnie właśnie, żebyś znalazł sobie takie okresy, które będą w pełni wpasowane w Twój rytm życia, bo jeśli to Ci się uda, jest szansa, że jeśli oczywiście same posty Ci się spodobają, że będziesz w stanie korzystać z nich i z ich dobroczynnych właściwości do końca życia. A przypominam, jedna z niewielu rzeczy w życiu, które są w pełni darmowe i jedna z niewielu jakichkolwiek terapii, które ma taką szeroką paletę korzyści. Drugie to jest hartuj się albo adaptuj się. Bo żeby skutecznie korzystać właśnie z tych dobroczynnych efektów postów,
musimy przestawić nasz metabolizm. Jeśli jesteś osobą, która do tej pory była na tradycyjnych dietach, gdzie przypominam te nasze standardowe wytyczne różnego rodzaju instytucji mówią tyle, że powinniśmy do 50-60% wszystkich kalorii, które spożywamy w diecie, spożywać z węglowodanów, czyli węglowodany powinny nas zasilać. Innymi słowy, przyzwyczajamy w tym momencie organizm do permanentnego korzystania z glukozy jako takiego preferowanego źródła energii. Jeśli będziemy pościć, oczywiście to nie dość, że przepaimy ogólnie przez tą glukozę, nadmiar glukozy, który znajduje się w krwiobiegu, zużyjemy w tym pierwszym rzucie jakieś zapasy glikogenu i w dalszej kolejności musimy zacząć spalać tkankę tłuszczową i korzystać z ciał ketonowych, aby zacierać organizm. Ja już opowiadałem o tym w innym odcinku tutaj, że organizm naprawdę nie ma żadnych kłopotów, żeby długie dni korzystać właśnie z tkanki tłuszczowej, z ciał ketonowych, aby zasilać cały organizm i robi to bardzo efektywnie. Natomiast aby właśnie skutecznie korzystać z tych substratów energii, potrzeba jakiejś elastyczności metabolicznej. Pytanie, czy osoby przechodzące z typowych diet, tak, gdzie jeszcze raz będziemy mieć 50-60% węglowodanów jako ta objętość kaloryczna diety, nie będzie miała tej elastyczności. Innymi słowy, skoczenie z typowej diety naszej polskiej czy typowych wytycznych na posty może skończyć się, może nie katastrofą w tym sensie, że coś tam się zdrowotnie stanie, bo oczywiście nie stanie się, natomiast skończy się porażką, bo nie ma tej wykształconej elastyczności. Jak można tą elastyczność wykształcić? Na pewno sport w tym pomaga, tak? Jeśli ktoś na przykład uprawia sport nadczo rano, gdzieś tam pójdzie pobiegać, pójdzie na siłownię, to już jest jakaś szansa, że będzie częściowo zasilać się właśnie czy to tłuszczami, czy to ciałami ketonowymi. Nie jest na pewno jakimś tam fundamentem, bo nie zdarza się aż tak często, żeby ten wysiłek u większości osób trwał na tyle długo, żeby przepalić przez glukozę i przepalić przez tyle glikogenu, aby jeszcze raz właśnie ketony czy tkanka tłuszczowa nas zasilała. Natomiast drugi dobry sposób to jest diety niskowęglowodanowe albo diety ketogeniczne. Innymi słowy, im bardziej będziesz obniżać swoje spożycie węglowodanów, tym większa szansa, że w pewnym momencie będziesz wchodził właśnie w tą sytuację zasilania się czy to tkanką tłuszczową, czyli oczywiście trójglicerydami w tym przypadku przede wszystkim i ciałami ketonowymi. Jeśli byś na przykład sprowadził te swoje spożycie węglowodanów gdzieś tam poniżej 50 gramów, to możesz być pewien, że nawet jeśli wcześniej nie robiłeś specjalnie długich postów, to posty nie powinny dla ciebie stanowić już żadnych problemów. Natomiast trzeci sposób jest powiązany z trzecim punktem, który zaraz sobie omówimy, mianowicie wydłużanie okresu postów. Na pewno klasyczną zasadą, którą powinniśmy tutaj zastosować, to jest coś, o czym opowiadałem, jeśli chodzi o perfekcjonizm, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie możesz dać się przekonać komuś, że jakiś post jest po prostu zły godzinowo, bo jest za krótki według jakichkolwiek standardów. Tak? W momencie, w którym zaczynamy po prostu tą przygodę, cokolwiek, co wydłuży to okienko postne nawet o 30 sekund, 30 minut jest lepsze niż to, co było wcześniej. Nie ma tutaj jakiejś bandy troglodytów, nie wiem, Cinki Bolo i Siwy, którzy będą stać gdzieś na bramce, mówić, że tu nie wejdziesz, bo nie pościsz postu, minimum całą dobę tutaj z nami. Takie osoby po prostu życzliwie olać ciepłym strumieniem życzliwości, nazwijmy to ładnie, i robić swoje. Co to znaczy w tym przypadku, że lepsze jest wrogiem dobrego? Jeśli wcześniej typowo byłeś w odwrotnej sytuacji, czyli jadłeś na przykład przez 16 godzin dziennie, tak jak wiele osób tak naprawdę robi, i jedynym okienkiem postnym to był okres tego snu i okolic snu, to wystarczy, że będziesz się skradać w stronę, bym powiedział, takie jakiś optimum minimalnego, czyli właśnie tych postów 16-8. Jeśli właśnie wcześniej jadłeś okienko postne wynosiło 8 godzin, to teraz może przesunąć to na 10, tak? Czyli będzie 14 godzin jedzenia, tego okienka jedzeniowego, naszego żywieniowego i 10 godzin poszczenia. Jeśli przyzwyczaisz się, to możesz spróbować 12-12, tak? Jeśli przyzwyczaisz się do tego, możesz spróbować 14-10, czyli pościmy 14 godzin i jemy w okienku 10-godzinnym. I w ten sposób skradaj się właśnie do tych, powiedzmy, tak jak mówiłem, minimum jakiegoś optymalnego, czyli tych postów 16-8. I to jest kwestia dosyć indywidualna, właśnie kiedy ta adaptacja zajdzie na tyle skutecznie, że nie będziesz się już na tych postach męczyć, tak? Znaczy nie będziesz czuć się jakoś niekomfortowo, bo jestem głodny, kurde, już nie jadłem 10 godzin, muszę coś koniecznie zjeść, co swoją drogą zawsze jest trochę smutne,
z perspektywy czasu, tak? Jeśli ktoś już przejdzie na te posty i zastanawia się, czemu ludzie czują potrzebę, żeby jeść śniadanie, drugie śniadanie i lunch, tak? Spróbuj po prostu podchodzić do tego stopniowo. Jeśli wcześniej już w przeszłości próbowałeś posty i pod wpływem właśnie jakiegoś filmiku, jakiejś, nie wiem, fajnej historii, czy jakimkolwiek innym wpływem skoczyłeś z miejsca w posty 16:8 i nie mogłeś wytrzymać, bo byłeś zbyt głodny, albo po prostu jeszcze raz dyskomfort był zbyt duży i po paru dniach, albo jednym dniu nawet porzuciłeś to musisz pamiętać, że być może przedobrzyłeś, tak? Więc następnym razem nawet o 1 godzinę raz na tydzień czy 2 tygodnie to okienko poszczenia wydłużaj. I gwarantuję Ci, jest to kwestia tylko i wyłącznie czasu, kiedy będziesz w stanie pościć bez problemu 16:8, a potem całą dobę, a potem, tak jak niektórzy tutaj hardkorowcy, których niesamowicie szanuję na kanale, potrafią pościć i tydzień, 2 tygodnie i miesiąc nawet. Kolejnym kluczowym i być może jednym z najważniejszych, czy na pewno jednym z najważniejszych, takie top 3 nasze punktów będzie dieta w okienku żywieniowym. To, co będziesz jeść w tym okienku swoim, nieważne czy to jest 8-godzinne, czy 10-godzinne i tak dalej, będzie w dużej mierze warunkować, czy będziesz w stanie bez większego problemu, pomijając oczywiście to zagadnienie adaptacji, wytrzymać na postach. I te typowe zalecenia dietetyczne, ja je omawiałem w filmiku Wiecznie Głodny. Bardzo, bardzo polecam obejrzeć, aby zrozumieć w pełni, na czym polega tutaj problem. Te typowe zalecenia dietetyczne będą sprawiać, w skrócie, że będziesz najzwyczajniej w świecie głodny bardzo szybko. Nie bez powodu większość osób na tych dietach po prostu robi się po paru godzinach wilczo głodna. Tak? I stąd te 5 posiłków dziennie dla takich osób jest normą. Tak? Właśnie śniadanie, drugie śniadanie, lunch, obiad, kolacja, jeszcze jakieś przekąski, bo przecież bez przekąsek przy 5 posiłkach już nie da rady wytrzymać. Kluczem tutaj jest, bym powiedział, takie 3 te nasze makroskładniki odżywcze. Po pierwsze, minimalizacja węglowodanów bardzo, bardzo pomaga. Mówiąc skrótowo, w momencie, w którym będziemy spożywać więcej węglowodanów, będziemy mieć wyrzuty insuliny. Kiedy ta insulina zaczyna spadać, w organizmie będziemy wydzielać większą ilość greliny, czyli tego tak zwanego popularnie hormonu głodu. Ja porównuję to do sytuacji z mojego dzieciństwa, tak? Jeśli mama zrobiła kopę na jakichś naleśników z dżemem, to człowiek potrafi zjeść 6, 7, 8 i był tak niesamowicie najedzony, że głowa mała. No, pozostawała po prostu drzemka. Ale jakimś cudem po 2-3 godzinach człowiek, mimo zjedzenia nawet nie wiadomo ile kilokalorii, zaczynał się robić diabelnie głodny. I to jest klasyk właśnie jeśli chodzi o skoki insuliny, a potem ich drastyczne spadki. Więc pierwsza insulina, którą trzeba kontrolować, to jest ograniczyć spożywanie węglowodanów. Druga to jest maksymalizować tutaj spożywanie białka i tłuszczy. Generalnie białko i tłuszcze, szczególnie właśnie w połączeniu razem, mają to do siebie, że będą opóźniać opróżnianie żołądka. Tak jak mamy popularny Ozempic, tak, czy jeden z tych agonistów hormonu GLP-1, ten hormon GLP-1 będzie między innymi odpowiadać właśnie za opóźnienie opróżniania żołądka, tak właśnie będzie działać między innymi białko i tłuszcz. Oczywiście już nie będę wchodzić w szczegóły, bo są różnice mechanistyczne między innymi a propos tego, jak długo ten sztuczny hormon GLP-1 czy agonista GLP-1 będzie działać. Natomiast zjawisko jest bardzo podobne, tak? Czyli w momencie, w którym będziesz minimalizować skoki insuliny i jeść białko i tłuszcze, to będziesz opóźniał opróżnianie żołądka, bo w tym przypadku po prostu żołądek nawet nie chce zbyt szybko pozbyć się tego białka, potrzeba je przetrawić. Tam jest mnóstwo składników odżywczych, najczęściej w takich posiłkach. Innymi słowy, to musi trwać dłużej. A jeśli to opróżnianie żołądka trwa dłużej, to po prostu będziesz się czuć syty dłużej. I punktem trzecim, który będzie dopełniał, czy tak naprawdę praktycznie wymuszał 2 poprzednie, to jest maksymalizacja produktów zwierzęcych i odzwierzęcych w diecie. No bo oczywiście w tym przypadku będziemy minimalizować węglowodany, bo nie jesteśmy w stanie spożyć żadnej znaczącej ilości węglowodanów bazując na takich produktach i automatycznie ilość białka, bardzo łatwo przyswajalnego, ilość tłuszczy będzie zmaksymalizowana. Tutaj pojawia się kolejny kłopot, oczywiście jakby bazując na naszym punkcie odniesienia, czyli tych klasycznych dietach, bo tam takie produkty, zauważmy, są obrzydzane, tak? Są demonizowane, nie ruszać mięsa, tak? Nie wiem, 100 gramów wołowiny na tydzień. Jeśli będziemy unikać takich produktów, bardzo ciężko moim zdaniem jest wytrwać podczas postów. Czasami jak mi się zdarzy, jest jak, nie wiem, jakieś wesele, jest jakaś impreza, zje się więcej jakiegoś syfu, to następnego dnia, nawet jeśli kończyłem jeść o 22, jest 8 albo 10 rano, ja już czuję, że zaczynam być głodny. Ja oczywiście znam ten mechanizm i wiem, na czym on polega, natomiast wciąż mnie on przeraża, że mimo, że zjadłem mnóstwo kalorii poprzedniego dnia,
I nawet nie minęło jeszcze 12 godzin, ja już czuję głód. I tej sytuacji nigdy nie doświadczam w momencie, w którym poprzedniego dnia właśnie miałem po prostu zwykły dzień normalnego jedzenia z maksymalizacją produktów zwierzęcych i odzwierzęcych. I tutaj po raz kolejny prośba o dzielenie się swoimi anegdotami. Jeśli już wdrożyłeś posty do swojego życia, to daj właśnie znać, jakie są Twoje doświadczenia a propos tego, jak łatwo jest utrzymać posty w momencie, w którym w okienku żywieniowym maksymalizujesz te produkty zwierzęce i odzwierzęce. Bo moim zdaniem właśnie większość osób, którym te posty się nie udają się właśnie dlatego, że stricte ich rodzaj czy sposób odżywiania w tym okienku żywieniowym też nie ulega jakiejś drastycznej zmianie. Posty, bym powiedział, są absolutnie naturalne, czyli nawet nie trzeba się do nich zmuszać, nie trzeba się pilnować w momencie, w którym jeszcze raz będziemy maksymalizować produkty zwierzęce i odzwierzęce w diecie. Wtedy te posty są nawet dużo dłuższe niż te 16 godzin, absolutnie normalne. Patrząc na zegarek, jest w okolicy 14, to znaczy, że ten mój post trwa już prawdopodobnie 19 godzin od poprzedniego dnia. Minimum, może już 20. Czuję się trochę głodny, absolutnie nie czuję żadnego wilczego głodu. Prawdopodobnie spokojnie mógłbym ciągnąć taki post i kolejny dzień bez jakiegoś uszczerbku na moim dobrobycie, że jestem taki głodny, muszę koniecznie coś zjeść. Także naprawdę warto pamiętać, ta dieta w okienku żywieniowym jest kluczowa, żeby te posty były bezproblemowe. Punkt 5 to jest dbaj o elektrolity i dbaj o nawodnienie. O ile, ponownie dla osób, które już są zaadaptowane, takich jak ja, czy też bardzo duża część z Was, nie jest to kłopotem, to jeśli jesteś osobą, która dopiero będzie wchodzić w posty, trzeba pamiętać o powiedzmy 3 elementach tej układanki. Po pierwsze, ośrodek głodu i ośrodek, który będzie regulować pragnienie, jest zlokalizowany w podwzgórzu. Podwzgórze jest właśnie takim centrum naszym regulacyjnych tych różnego rodzaju podstawowych odruchów. Te szlaki sygnalizacyjne głodu i pragnienia częściowo się pokrywają. Czyli jeśli ktoś jest odwodniony, jeśli ktoś nie pije wystarczająco dużo, może zdarzyć się tak, że będzie odczuwać głód, bo no właśnie, te szlaki sygnalizacyjne zostały mylnie zaktywizowane, dlatego że po prostu nie jest odpowiednio nawodniony. Wiem, że często krążą różnego rodzaju te liczby, że trzeba spożywać 1,5 litra, czy nie wiem, 2 litry płynów dziennie, tak oczywiście uwzględniając też płyny znajdujące się w pokarmach. To jest indywidualne też w zależności od tego, jak to waży, tak, jaką ma aktywność fizyczną, ale najłatwiej po prostu oceniać to po moczu. Tak? Jeśli ten mocz jest absolutnie przeźroczysty, to znaczy, że jesteś przewodniony i będziesz wydawać za dużo elektrolitów. A jeśli mocz zaczyna się robić dosyć taki mocno ciemny, to znaczy, że jesteś odwodniony. I tak naprawdę właśnie ten mocz powinien być, kolor moczu, takim najlepszym możliwym jakimś probierzem tego, czy pijemy zbyt mało, czy pijemy zbyt dużo. Po drugie, trzeba kontrolować poziom sodu. Poziom sodu oczywiście on będzie konieczny do regulacji m.in. ciśnienia itd., itp., ale tutaj jest taka ciekawostka, że w przypadku, w którym będziemy obcinać węglowodany, albo poziom insuliny spada, co oczywiście będzie spadać też w przypadku postów, nasze nerki tracą zdolność do takiego efektywnego utrzymywania stężenia sodu. Właśnie dlatego na typowych dietach, które bazują na węglowodanach, ograniczenie soli jest w stanie jak najbardziej obniżyć ciśnienie. Natomiast w przypadku diet ketogenicznych, diet niskowęglowodanowych i szczególnie połączonych z postami, można powiedzieć, że organizm ma większe trudności z trzymaniem tego poziomu sodu i w tym przypadku zwiększone spożycie sodu jest wskazane. I nawet mimo tego zwiększonego spożycia sodu, na przykład to może być nawet ponad 10 gram soi dziennie, nie ma żadnego wzrostu ciśnienia. To wręcz pozwala regulować ciśnienie, regulować samopoczucie. Jaki to ma związek z głodem? Co ciekawe, znowu mózg może błędnie odbierać sygnały hiponatremii, czyli właśnie obniżonego poziomu sodu i może mylnie odbierać je jako sygnał głodu. Czyli były różnego rodzaju badania, może kiedyś ja mówię osobno w jakimś filmiku, właśnie gdzie testowano m.in. modela gryzoni jak obniżenie poziomu sodu w organizmie będzie wpływać na odczuwanie głodu i praktycznie za każdym razem, kiedy stężenie sodu spadało, ludzie reagowali na to głodem. Dobrym pomysłem jest na przykład spożycie paru gramów soli podczas takich postów, na przykład soli kłodawskiej ze zwykłą wodą mineralną. Tak, to będzie po prostu pozwalać nam utrzymywać i samopoczucie na dobrym poziomie i jednocześnie będzie minimalizować szanse, że jesteśmy głodni
ze złych powodów, tak? Nie, że rzeczywiście jesteśmy głodni, tylko spadł nasz poziom sodu. Ewentualnie oczywiście można to dopełnić, to jest ten punkt trzeci, magnezem. Magnez pozwala fantastycznie regulować poziom glukozy. Jeśli ktoś ma tendencję wpadania w hipoglikemię, tak, czyli dochodzenie do niskiego poziomu cukru z jakiegoś powodu, to mamy mnóstwo bardzo fajnych badań, które pokazują, że właśnie, że spożywanie nawet 300-400 mg cytrynianu magnezu jest w stanie regulować ten poziom glukozy, przywracać go do poziomu normalnego, nawet jeśli też ma jeszcze raz tendencję do hipoglikemii. Więc jeśli masz taką tendencję, magnez może w tym pomóc, albo nawet jeśli chcesz zachowawczo, tak, pragmatycznie spożyć jeszcze jakieś elektrolity, to magnez jest właśnie świetnym pomysłem. Punkt szósty to kawa. Nie każdy lubi kawę, nie każdy musi lubić kawę. Kawa oczywiście nie jest jakimś doskonałym płynem, ale na pewno jest sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o postęp. Przede wszystkim spożycie kawy zwiększa stopień lipoizy, więc rozkładu tkanki tłuszczowej i zwiększa tym samym m.in. produkcję ciał ketonowych. Innymi słowy, kawa po prostu pomoże Ci szybciej wchodzić w ketozę, w ketozie już, czyli nie w tym momencie dochodzenia do niej, w ketozie już to odczuwanie głodu jest zazwyczaj mniejsze. Po drugie, kawa będzie wpływać na poziom greiny, czyli jest w stanie obniżyć ten poziom greiny, tego hormonu głodu. Tym samym dla wielu osób spożywanie kofeiny, spożywanie kawy będzie łagodzić odczucie głodu. Więc jeśli ogólnie już lubisz kawę, nie mówię o tym, żeby zacząć pić kawę, jeśli ktoś jej nie lubi czy nie pił do tej pory, nie ma to sensu, nie ma co się do tego zmuszać. Natomiast jeśli lubisz kawę, po prostu można ją spożywać właśnie nadczo w tym okienku swoim postnym i powinno to złagodzić jakiekolwiek odczucie głodu i pomóc przejść właśnie przez to okienko postne, przez okres adaptacji, aż oczywiście nie będzie dla nas to puszczenie problemem. Punkt siódmy to jest zajmij się czymś. Wydaje mi się, że wielu z nas zauważyło w tym czy innym okresie życia, że bycie bezczynnym, nie robienie niczego, nie bycie zajętym czy zaabsorbowanym przez coś zwiększa poczucie głodu. Po prostu siedzimy sobie gdzieś tam sobie, nie wiem, dłubiemy w policzku, w uchu i nagle jest taki, no w sumie to bym coś przekąsił. Tak? I to właśnie coś bym przekąsił, nawet jeśli analizując tak świadomie, nie czuję specjalnie głodu, to znaczy, że ciało potrzebuje jakiejś podniety, tak? Ciało uwielbia wyrzuty dopaminy, tak? Zrobi mnóstwo, żeby zmienić stan świadomości. Jest wielu biologów, którzy uważają, szczerze mówiąc bardzo, bardzo słusznie uważają, że nasze ciało, mimo że dąży do równowagi, to nienawidzi równowagi w tym sensie, że mózg lubi jakieś podniety. Tak, wyrzuty dopaminy są bardzo, bardzo dla niego pożądane. I to, co powoduje wyrzuty dopaminy, to jest między innymi jedzenie jakichś dobrych rzeczy, tak? Różnego rodzaju, szczególnie właśnie śmieciowe jedzenie, junk food, nie wiem, słodycze i tak dalej, mają to do siebie, że będą powodować wyrzuty dopaminy, ale nawet zwykłe jedzenie jest w stanie powodować wyrzuty dopaminy. Może być to sygnał po prostu też z drugiej strony to uczucie głodu, czy coś bym przekąsił tego, że nie jesteś czymś zajęty. Bo jeśli jesteś zajęty, dobrze wiemy, że jeśli znajdziemy coś naprawdę ciekawego, jesteśmy na tyle zaabsorbowani, że potrafimy na wiele, wiele godzin zapomnieć o uczuciu głodu. Możesz podejść do tego pragmatycznie, nawet zanim w ogóle zaczniesz pościć, zastanowić się, co ja mogę porobić? Czy mam może jakiś ciekawy projekt, którym chciałbym się zająć, może coś, co odwlekałem do tej pory, tak żeby właśnie łączyć przyjemne z przyjemnym i pożyteczne z pożytecznym. Czyli innymi słowy, zajmę się tym projektem, będę produktywny, a w międzyczasie oczywiście ten czas będzie leciał, będę zaabsorbowany czymś innym. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Mózg będzie powodować wyrzuty dopaminy w reakcji na cokolwiek nowego. Dosłownie cokolwiek. Bo dopamina zawsze ewolucyjnie miała nas napędzać, żeby odkrywać, żeby być ciekawym, żeby być pobudzonym właśnie, może to jest nowe miejsce, pójdźmy tam. Tak rzeczywiście działa dopamina do tej pory. W odpowiedzi, w reakcji na coś nowego będzie wyrzut dopaminy. To może być nowe miejsce właśnie, to może być nowo poznana osoba albo nowy produkt w lodówce. Ja nagrywałem o tym filmik, jak różnorodność w jedzeniu, czyli te kolorowe talerze, paradoksalnie może przyczyniać się do tego, że zaczynamy podjadać, zaczynamy jeść dużo więcej. Bo w momencie, w którym mamy paletę zaledwie paru produktów, które w pełni spełniają nasze potrzeby żywieniowe, sprawiają, że jesteśmy odżywieni, czujemy się dobrze i to już wystarczy tak naprawdę, żeby dobrze funkcjonować. A jeśli mamy pełną lodówkę różnego rodzaju smakołyków, to rzeczywiście, jeśli ją otworzymy, to mózg będzie za każdym razem
prawdopodobnie reagować, o, to jest fajne, to jest nowe. Tak, ja wiem, że jak to zjem, to będzie kolejny jeszcze wyrzut dopaminy i tym samym, można powiedzieć, zatruwa nam trochę psychikę tym swoim ewolucyjnym rysem i powoduje, że no właśnie, jemy nawet kiedy jeść nie powinniśmy. Nawet moglibyśmy tak naprawdę ograniczenie różnorodności produktów, które umieszczamy w lodówce, umieścić jako osobny punkt. Ale nie będę już rozdymać tej listy niepotrzebnie. Punktem 7 jest dbaj o sen, dbaj o poziom stresu. Czemu? Jeśli chodzi o sen, mamy znowu w ciągu ostatnich paru 10 lat, nawet nie wiem ile badań zrobiono, które pokazują tyle, że jeśli nie będziesz dosypiać, to będziesz zmieniać równowagę hormonalną, również jeśli chodzi o te hormony regulujące apetyt. Tych hormonów jest mnóstwo, ale w takim dyskursie kolokwialnym, popularno-naukowym bardzo często ograniczają się wszyscy do greiny i leptyny i ja też to zrobię w tym filmiku. Nawet jedna noc, kiedy nie będziesz spać więcej niż 6 godzin, może powodować wzrost poziomu greiny, czyli tego hormonu głodu i spadek wydzielania leptyny, czyli hormonu sytości. Żeby było jasne, nie tyczy się to każdej osoby. Znowu nagrywamy filmik o tym, że niektóre osoby po prostu genetycznie będą spać mniej bez absolutnie żadnego uszczerbku na ich zdrowiu, łącznie z tą równowagą hormonalną. Jeśli wiesz, że do nich nie należysz i zwyczajnie potrzebujesz tych powiedzmy 7 czy nawet 8 godzin snu, to w przypadku, w którym nawet jedną noc nie dośpisz, możesz spodziewać się, że następnego dnia będziesz bardziej głodny. Oczywiście, jeśli to niedosypianie, nawet lekkie niedosypianie, czyli to nie wiem, 5,5 godziny śpimy w ciągu dnia, czy 6 godzin, ale to się ciągnie tygodniami, to również możesz spodziewać się, że ten poziom tych hormonów, greiny, leptyny, między innymi, oczywiście też innych, ale cystokininy, jakieś te peptydu Y i innych, będzie na tyle zaburzone, że też twoje odczuwanie głodu i odczuwanie sytości będzie również zaburzone. Czyli będziesz czuć się potencjalnie głodny, kiedy organizm tak naprawdę nie ma potrzeby jedzenia i jednocześnie, kiedy najesz się, może dojść do sytuacji, w której nie będziesz, czy mózg nie będzie do końca odbierać tego sygnału sytości, tak? Bo będzie on zaburzony właśnie na podstawie tego zaburzonego z kolei snu. Jak się ma do tego stres? Stres ma to do siebie, że on będzie wprowadzać inhibicję, czyli hamowanie aktywności kory przedczołowej. Nie tylko, ale przede wszystkim kory przedczołowej i to jest najważniejsze z naszego punktu widzenia. Co to oznacza? Oczywiście to będzie oznaczać tyle, że będziemy hamować różnego rodzaju te nasze nowoczesne funkcje w mózgu, czyli procesy logicznego myślenia, analizowania, wydobywania informacji, które nie są dobrze skonsolidowane w pamięci długotrwałej. Czyli na przykład jeśli niedawno czegoś się nauczyłeś, jeszcze raz nie jest to jeszcze częścią tej takiej, bym powiedział, trwałej pamięci długotrwałej, to możesz spodziewać się, że kortyzol odetnie ci dostęp do tych informacji. Będzie ci dużo ciężej je wydobywać. Wiele osób oczywiście tego doświadczyło, że w sytuacji stresowej zapomniało, tak przynajmniej chwilowo, to, co wydawało im się, że pamiętają dosyć dobrze. Natomiast godzinę później, kiedy ten poziom, czy parę godzin później, kiedy poziom kortyzolu spadł, było nagle takie: kurde, no jak mogłem tego nie pamiętać? Przecież to jest takie łatwe. Natomiast jak ma się kortyzol do jedzenia? Kortyzol ma to do siebie, że właśnie poprzez inhibicję aktywności tej kory przedczołowej będzie wprowadzać również inhibicję różnego rodzaju zahamowań. Czyli jeśli zwyczajnie, jeśli jesteś wyspany, jeśli wszystko jest ok w twoim życiu, spojrzałbyś na przykład, nie wiem, na pączka czy chipsy i stwierdził: ale gówno, w życiu bym tego nie zjadł, no jak to jest dla mnie złe, to jest syf. To w momencie, w którym będziesz odczuwać większą ilość stresu, te normalne odruchy inhibicji będą zahamowane. Trzeba pamiętać, one są zahamowane pod każdym możliwym względem. To nie jest tylko, że będzie ci dużo ciężej odmówić sobie jedzenia, będzie dużo na przykład ciężej ci odmówić sobie sięgnięcia po alkohol. Będzie, nie wiem, jeśli ktoś ma tendencję do różnego rodzaju ryzykownych zachowań seksualnych, pod wpływem stresu człowieka ciągnie do takich rzeczy, bo jeszcze raz wszystkie te inhibicje zaczynają odpadać, tak? Tak właśnie działa kortyzol. Innymi słowy, jeśli dodamy sobie stres do tej całej sytuacji, będzie ci dużo ciężej odmówić sobie jedzenia, szczególnie takiego jedzenia, które będzie powodować te wyrzuty dopaminy, czyli wszystkie najgorsze syfy. Nawet te dwie rzeczy w tym takim prostym wyjaśnieniu, którego tu udzielam, się zazębiają. Jak? Bo niedobory snu będą powodowały zwiększoną reaktywność tego układu naszego sympatycznego, współczulnego. To oznacza mniej więcej tyle, że w reakcji na sytuacje, które zwyczajnie by cię nie stresowały, będziesz reagować dużo agresywniej, dużo bardziej stresowo, kiedy będziesz niedospany. Coś ci zajdzie drogę, kiedy jesteś niewyspany, zwyczajnie byś machnął ręką i powiedział: no głupek. Tak? To w przypadku, kiedy jesteś niewyspany, może ci się włączyć niesamowita agresja
tak? Niesamowita reakcja stresowa. Czyli innymi słowy, sen właśnie w połączeniu ze stresem będzie się krzyżować, one wzajemnie będą na siebie oddziaływać. Bo też z kolei w drugą stronę będzie to działać. Jeśli jesteś zestresowany, dużo ciężej będzie ci zasnąć. Punkt 9 to jest nie przesadzać z ćwiczeniami fizycznymi. Nawet jeśli uwielbiasz sport, nawet jeśli uprawiasz go regularnie, to trzeba pamiętać, że w momencie, w którym ten wysiłek fizyczny będzie bardziej intensywny i jeszcze nie wykształciłeś elastyczności metabolicznej, to przepalanie przez zapasy glikogenu, czy tej naszej glukozy, która jest zmagazynowana w mięśniach i wątrobie, może powodować uczucie zwiększonego głodu. Innymi słowy, trochę wysiłek fizyczny może zbyt intensywny, trzeba podkreślić, może bruździć. Tak? I generalnie kortyzol, jeśli chodzi o różnego rodzaju badania, tak mówię z głowy, nie będę tym razem wrzucał żadnych badań na ekran, bo jeszcze raz to ma być taki lekki odcinek. Wyrzuty kortyzolu zaczynają się pojawiać w momencie, w którym będziemy przekraczać zużycie 40% naszego V2 max, czyli maksymalnego pułapu tlenowego. Im bardziej intensywny jest ten wysiłek fizyczny, tym większe potencjalnie zużycie kortyzolu. Dlatego na przykład jeśli, nie wiem, pójdziemy sobie na spacer albo będzie to jakaś, nie wiem, lekka jazda nawet na rowerze, nie będzie żadnych zwiększonych wyrzutów kortyzolu tutaj, więc też nie powinno być napadów głodu. Więc też trzeba właśnie pamiętać, że nawet wysiłek fizyczny może tutaj potencjalnie nam przynajmniej początkowo jeszcze raz do wykształcenia elastyczności metabolicznej bruździć. I ostatnim punktem jest alkohol. Alkohol niestety będzie tutaj wrogiem, jeśli chodzi o wytrwanie w poście czy kontrolowanie głodu, bo alkohol zarówno jak kortyzol będzie właśnie prowadzić do rozpuszczenia tych naszych inhibicji, zahamowań. Innymi słowy, i to kojarzymy wszyscy, tak? Jeśli wypije się więcej, to nawet najgłupsze pomysły wydają się całkiem racjonalne. Spożywanie nawet jednej jednostki alkoholu, to może być shot właśnie wódki, whisky, tak? To może być lampka wina, to może być jedno piwo, już będzie negatywnie wpływać na kontrolowanie głodu. Często jest tak, że im większy syf, tym bardziej nas będzie do tego ciągnęło. Będziemy tym wyborem jeszcze bardziej zauroczeni. Więc mimo, że absolutnie nie należy do obozu osób, które utrzymują, że alkohol w dowolnej dawce jest szkodliwy, uważam, że wręcz przeciwnie, jest dużo więcej dowodów, że właśnie spożycie jednej jednostki alkoholu dziennie ma dużo więcej dobrotliwych korzyści niż negatywnych. To jest tematem na osobny filmik. To uważam, że szczególnie jeśli ktoś ma kłopoty z opanowaniem apetytu, alkohol jest tutaj olbrzymim wrogiem. Tak? I najgorzej, oczywiście, jeśli tego alkoholu jeszcze skonsumuje się więcej, bo opowiadałem o tym w tym filmiku, alkohol zaburza sen, zaburza głębokość snu, zaburza regenerację podczas snu. Często będziemy trafiać do tego poprzedniego punktu, tak, nie wysypiamy się, co będzie rozregulowywać nasz poziom grejny i leptymny. Często nawet jak widzimy, jeden czynnik zakłócający pokroju alkoholu jest w stanie rozbić nawet najlepsze nasze plany. Tym samym w okresie adaptacji przynajmniej absolutnie odradzam spożywanie alkoholu. Może to bardzo utrudnić właśnie wykształcenie tego nawyku poszczenia. No i kto by pomyślał, wyszło dokładnie 10 punktów. Jeśli jesteś weteranem już poszczenia, daj mi koniecznie znać, czy może coś pominąłem, czy są jakieś fajne rady, które ty stosujesz, które mogłyby pomóc osobom, które chciałyby zacząć pościć, tak? Możemy razem uratować zdrowotnie tą nację, przynajmniej część tej nacji, mam nadzieję. Jak zawsze wszystkie pytania, anegdoty medyczne, niemedyczne i tak dalej są mile widziane w sekcji komentarzy, z przyjemnością je czytam i będę odpowiadał na tyle pytań, na ile dam radę czasowo oczywiście. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie, żeby przestać non-stop wydawać pieniądze na szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Kurs Później ekspertów, czyli tak zwany Experts Incubator, moje angielskie, gdzie z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, czyli jak zapamiętywać, jak tworzyć głębokie rozumienie materiału, jak wdrażać informacje w praktykę, przydatne dla studentów czy maturzystów, żeby dobrze zdać egzaminy, kolokwia, przydatne dla osób, które chcą zmienić pracę, a nie mają jeszcze kompetencji, żeby no właśnie zmienić to swoje stanowisko na takie bardziej pożądane, tam gdzie serducho rzeczywiście chce iść. Dla osób, które mają fantastyczną pracę, natomiast mają różnego rodzaju egzaminy, właśnie certyfikaty do zrobienia, żeby dostać podwyżkę czy dostać awans. I nawet dla osób, które po prostu chcą więcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. I na końcu
Kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymywać i odwracać łosienie androgonowe, jak diagnozować różnego rodzaju kłopoty z telogenowym wypadaniem włosu i tym samym je zatrzymywać i jak walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w opisie znajdziesz oczywiście linki do tych wszystkich produktów, o których mówiłem. Natomiast również link do mojego newslettera. Po kliknięciu wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam różnego rodzaju artykuły z mojej strony powiązane z nauką języków obcych, z poprawą pamięci, poprawą produktywności i sporadycznie analizą badań naukowych. Jeśli wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku Ci się spodobają, chciałbyś się przyswoić, ponieważ Cię interesuje ta tematyka, czy w ogóle pracujesz w branży medycznej czy około medycznej, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Ten patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można nawet na 1 miesiąc się zapisać i ściągnąć sobie właśnie fiszki do tego odcinka i ponad 120 innych odcinków, bo aż tyle się tego zebrało. I również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania i mam tam różnego rodzaju fantastyczne dyskusje na różnego rodzaju właśnie medyczne i około medyczne tematy oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam dodatkowo właśnie najciekawsze badanie danego tygodnia. Jest tam mój komentarz i bardzo często odniesienie też do różnego rodzaju innych badań naukowych. To jest z mojej strony. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci powodzenia, jeśli będziesz wdrażać te rady, jeśli zaczynasz pościg, daj mi znać za jakiś czas właśnie w tych komentarzach pod filmikiem, jak Ci poszło, jaka rada najbardziej Ci służyła, jaka najbardziej się przydała i widzimy się w następnym filmiku.